Mamy tutaj magazyn energii, który składa się z 6 baterii Li-Po po 4, 24V, 100 Ah. Układ jest spięty w 48V i mamy tutaj tak połączenia i szeregowe, i równoległe. Siemanko, słuchajcie, ponad miesiąc czasu już działa u mnie ten magazyn energii i mogę coś powiedzieć o temacie rozjeżdżaniu się właśnie baterii w układzie szeregowym, bo jest dużo zapytań właśnie, jak to u mnie działa, jak to się rozjeżdża, nie rozjeżdża. Ja mówiłem, no z miesiąc musi to podziałać. Ja też chwilę muszę mieć czasu, żeby sobie poobserwować i teraz był fajny czas, bo ostatnio było słonecznie, także magazyn był dobity do pełna i mogłem sobie mniej więcej tą górę ustawić. Później magazyn rozładowany został, bo 15 kWh, 13-14 użytkowe. Przy aucie elektrycznym i pralkach, suszarkach i innych rzeczach to nie jest dużo, także no wczoraj chyba nawet wyciągnąłem z niego 26 kWh plus to, co z PV-ki poszło, także wyczyściłem z poprzednich dni magazyn i jeszcze to, co poszło z PV-ki. Czyli da się, powiększamy dalej, ale do rzeczy. Co, gdzie i jak. Słuchajcie, tak jak mówiłem, bardziej to na schemacie jest pokazane. Mamy tutaj 6 baterii Li-Po po 4. Dokładnie to mamy baterię 50, wszędzie jest 24, 25 i 6, tak? Dobrze mówię? Bo już z tego wszystkiego, słuchajcie, zapomniałem. Chyba tak, 25 i 6, ale latajmy na 24V i jest ogólnie problem, że jeśli tutaj nie ma balanserów między tymi bateriami, przynajmniej między tymi parami, to one się rozjeżdżają. No i tak się, powiem Wam, dzieje. Na dzień dzisiejszy ustawienie faliwnika to mam dół 51V, góra 54,5V. Ale te ustawienia to mam tutaj. Pach, pach. O, proszę bardzo. Tutaj falowanie sobie dałem na 54,3. Takie są ustawienia do pracy baterii. Tylko że jest taki temat, że to, co pokazuje falownik, niestety nie zgadza się z tym, co jest na zaciskach. Już Wam pokazuję. Zobaczcie. Tutaj zaraz. A za samym bezpiecznikiem się wepniemy, będzie najprościej. Pod plusa i minusa. O, tutaj nam wychodzą przewody do falownika. O, tam sobie wchodzą, prawda? I zobaczcie, tutaj mam 51,8, a na falowniku mam 52,2. I tak średnio mniej więcej jest to przekłamanie o te 0,4 V. Zależy, jak jest ładowanie, to 0,3 V, czasem przy rozładowaniu 0,5 V przy dole. Mniej więcej jest te 0,4 V i trzeba to brać pod uwagę przy ustawianiu falownika, bo ja komuś powiem, że mam ustawione tak i tak, a u kogoś na przykład nie będzie tak przekłamywał na przewodach, bo ja mam 35, zobaczymy na 50, jak będzie, bo będzie wymiana na 50. Jestem ciekaw, czy będzie zmiana, czy nie będzie zmiana, czy falownik po prostu no tam na zaciskach sobie jakoś to inaczej, słuchajcie, mierzy. No ale takie właśnie jest, słuchajcie, ustawienie. Zaniża, zawyża, tak? Dobrze mówię? Czy zaniża, bo już zdurniałem. Moment. 51,8, 52,2. Zawyża. Ok. Czyli jeśli na falowniku dół mam ustawiony na 51V, to średnio jest 50,6 V, a góra z drugiej strony to jest, jak jest ustawione 54,5, to na bateriach mniej więcej tak dochodzi do tych 54 V, czyli powinno być w miarę po 27 V na każdej baterii. Czyli tak, w tym momencie tutaj mamy 52,1, 51,8. Tutaj fajnie można zobaczyć sobie na tych dwóch, bo one same pokazują, a te mają po 26. 26 i 26 to powinno być 52, a mamy 51,8. Dlaczego tak się dzieje? Powiem wam, nie wiem. Sprawdźmy. Ja nie jestem alfą i omegą. Zobaczmy na drugiej parze, jak jest. O, mamy drugą parę. Druga para ma 25,9.
25,8. Tu jest rozjazd 1/10. Tu mamy 25,8. I tu mamy 25,9. Także praktycznie rozjazdu na tych bateriach nie ma. Z tego co obserwowałem, ale jeszcze to zaobserwujemy konkretnie, na wieczór on się rozładuje do końca, czyli będzie te 51 V i na dole jest ok. Jak jest tu 50,5 V, jest tak na styk i niżej nie chcę schodzić, bo też w razie, no jakby tam kiedyś prądu brakło albo czegoś, niech sobie to po prostu działa. Ale górę miałem ustawioną tam na falowniku na 55 V, czyli właśnie on jeszcze tutaj robi takie hece. Na przykład jest ustawione tutaj 54,5, a on potrafi ładować do 54,7 na przykład i dopiero później, jak już po prostu jest odcinka, dopiero spada i trzyma troszeczkę wyżej. Ale to jeszcze powiem tak, zaobserwujemy razem, jak już będzie nabity do pełna. Czyli tak, najpierw dół, dzisiaj rozładowanie do końca, to wieczorem to się rozładuje, bo teraz troszeczkę tam dobiło, nie ma sensu go na siłę rozładowywać, a później za jakieś 2 dni chyba, bo jutro chociażby było słonecznie cały dzień, to ja około 13,5 kWh plus użytkowanie domu, nie ma szans, żebym ten magazyn naładował do pełna, to gdzieś tak pojutrze na pewno go nabiję do pełna i Wam pokażę, jak to się na górze rozjeżdża. I jeszcze jeden temat jest, baterie nie były wyrównane przed podłączeniem do magazynu. Mniej więcej je tak na oko poładowałem, żeby był podobny voltaż i tak zostało. Także po tym całym teście wszystkie baterie zostaną naładowane do pełna pod koreczek i miesiąc zostawię i znowu za miesiąc zrobię kolejny film, kolejne obserwacje, czy to naładowanie, wtedy wyrównanie pomogło, czy wtedy mogę na przykład na te 55 V podnieść ten magazyn, czy nic to nie dało. Mi się wydaje, że troszeczkę to da, bo widzę po tych bateriach, najbardziej pierwszy, drugi rząd, trzeci tak był najbardziej wyrównany, bo najmniej się rozjeżdża, a tamte się rozchodzą nawet do 1 V, jak już tak 55 V jest na falowniku ustawione i odetnie, nie? Czyli już nie ładuje, to potrafią się wtedy rozlecieć do 1 V, ale wystarczy, że damy im obciążenie, zaczniemy z nich ciągnąć i na falowniku się na przykład tam pojawi 54 V, czyli po 27 i praktycznie tam 1/10 jest rozjazdu, nie ma. Także powiem Wam, no tylko trochę tego przepilnować i nie trzeba będzie balanserów, tylko no trzeba w tym voltażu w miarę latać, ale dobra, bo się tu rozgadam niepotrzebnie. Czekam na wieczór i pokażę Wam, jak to się wieczorkiem rozjeżdża, jak jest rozładowane, a później trzeba będzie czekać, jeśli magazyn naładuje do pełna ze słoneczka. Nie ma stresu, na spokojnie i pokażę Wam górę i później biorę się za ładowanie. No i zaczynamy. Pierwszy pomiar, że tak powiem, dołu jest 51 V, troszeczkę musiałem to podgonić, ładowarkę podpiąłem sobie pod baterię i zaczyna się pobór nie z sieci, tylko zaczynam pobierać. Tu nie jest układ naczyń połączonych, stąd zaczynam pobierać. Z tego magazynu zaczynam pobierać do brakującą energię właśnie do niskonapięciowego i tak to tutaj wygląda, słuchajcie, na schemacie, jak widzicie. Tu jest wysokonapięciowy falownik, wszystko magazyn, tu jest niskonapięciowy i dla dejaka na niskonapięciowym siecią jest falownik wysokonapięciowy, czyli jego bateria. Dopiero jak ta bateria się skończy, to zaczyna się tak naprawdę pobór z sieci, a że ten jest naładowany do pełna, pociągnę sobie z niego. W ramach testu akurat teraz, bo wyłączę obciążenie, to tutaj zaraz Wam pokażę, ile się voltaż podniesie. No ale musimy się do czegoś odnieść. 51 V na falowniku, 56 pokazuje na zaciskach. Sprawdźmy rozjazd na bateriach. Już multimetrem teraz już każdą baterię osobno, bo te wyświetlacze jedno pokazują, drugie 25,3 do 25,3. Pierwsza para. Tutaj będzie rozjazd, tak mi się wydaje. Nie, 25,4.
25,2. O, tutaj zaczyna się rozjazd na tej parze. I trzecia para, słuchajcie, docisnąć 25,2, 25,3. Także tutaj ogólnie praktycznie rozjazdu nie ma. A tak jak wspominałem wcześniej, baterie nie były naładowane wszystkie do pełna, nie było to wyrównane. Tak na oko je postawiłem i chciałem zobaczyć, jak to się zachowa. I jak na razie to się bardzo dobrze zachowuje na dole. Dobrze, idę wyłączyć obciążenie i pokażę Wam, czy bateria wstała, nie wstała. I już jesteśmy z powrotem. No, za dużo nie wstała, 51,1. No i do rana jednak braknie, bo troszeczkę ją tutaj dzisiaj, że tak powiem, wyciągnąłem z niej. Jeszcze resztki, które zostały, 3,9 było z PV-ki, pobór jest 4,4, ale pamiętajcie, że ja jeszcze mam tutaj ładowarkę, która też dobija. Także praktycznie to, co się ze słońca wsadziło, to zostało wyciągnięte. Dobra, dół mamy ogarnięty, czyli tutaj co dopiszę sobie 56, że jest, no, że tak jest na baterii. Także no cały czas trzeba patrzeć na to przekłamanie i no zobaczymy. Jak się jutro naładuje do pełna, to dam Wam na pewno znać i później będzie ładowany, ale wątpię, że się jutro naładuje do pełna. Także to będzie pewnie pojutrze gdzieś koło, no przed południem, bo ja mam południowy wschód, kierunek instalacji i przed południem, jak się już to tak naładuje, może tak, inaczej może zrobić. Coś zróbmy, że jak ustawię na 55 V, żeby było widać jaki ten, albo dobra, nie będę ustawiał. Na razie zostanie przy tym nastawie, co jest, czyli te 54,5 V. Jak dojdzie do tego nastawu, pokażę Wam, jak to się zachowuje. Jak już będzie się zaczynał rozjazd, to nie ma sensu wtedy podnosić na 55 V, tylko trzeba rozpiąć magazyn. Znaczy ja tutaj tylko hebel wypnę, mostki porozpinam, naładuję wszystkie baterie osobno do pełna i jeszcze chyba nawet zrobimy pomiar, jak się dobije do tych 55, co będzie. Tylko tak, że jak ja naładuję wszystkie do pełna, to będzie przeładowane. Trzeba będzie czymś to rozładować troszeczkę. Najwyżej się PV-kę wyłączy. No zobaczymy, albo poczekam do wieczora, czego nie. I co z tego wyjdzie, do tych 55 V poczekam, co się będzie działo. No sam jestem ciekaw tak naprawdę. Nauka. Inni się śmieją, co ty tu kombinujesz, a ja powiem Wam, pokazuję Wam, jak jest, bo nikt Wam tego nie pokaże. Niestety, taka prawda. Ten, co wie, to nie powie, będzie się z drugiego śmiał, a ten, co nie wie, to się boi dotknąć. Także łopatologiczne lecimy z tematem. Słonko świeci bardzo ładnie, także ładuję nam baterię i teraz by trochę górę pooglądać, jak to się tutaj, słuchajcie, rozchodzi. I mamy tak, o zobaczcie, idzie 2340 W z instalacji 2,4 kW, kąt 55 stopni, maj już mamy 9, także ten kąt jeszcze nie przeszkadza, bardzo fajnie to sobie radzi. Temperatura 18 stopni, także wiaterek delikatny jest, pomaga. No i dobra, słuchajcie, tutaj widzi 54,3 V, ale na zaciskach jest 54 V. Zobaczmy, czy już przy tym napięciu nam się coś tu rozjeżdża. U mnie pralki chodzą, suszarki, także ciężko dobić po 2 dniach magazyn. 27. Elektryka na razie nie ładowałem. 26,9. 27. 26,9. 26,9. I tu mamy z tego 26,9, no tak koło 27. Także jak na razie bardzo ładnie to się trzyma. Dobra, ładuję dalej, bo granica to jest 54,5. On wyżej troszeczkę jeszcze wyjdzie. Ja obserwuję właśnie tutaj po tej energii, która jest odbierana, bo na przykład 54,5 zostawiono, on ma już 54,7, ale dalej wciąga tą energię, czyli jeszcze mu to pasuje. Na razie
przy 24 V na baterię, spokój święty, 27 V, czyli 54. Nie ma rozjazdu żadnego. I lecimy dalej. Produkcja już jest pomału obcinana. Tutaj mamy 54,6, ustawione jest na 54,5 na falowniku, także już obcina. Tutaj mamy na zaciskach 54,2 czy zobaczmy to z rozjazdem. Pierwsza bateria to mamy 27,1, 27. Na razie rozjazdu nie ma. 27,1 i 27. Też rozjazdu nie ma. 27 i tu nie ma nic. Coś nie dotyka. 27,1. Coś nie dotyka. Także na razie spokój. Słuchajcie, rozjazdu nie ma, ale jeszcze tutaj dopycha jeszcze kilowata do baterii dopycha. Także poczekam, nic nie będę zmieniał, poczekam aż w ogóle to obetnie. No bo w takim układzie jeszcze jedna sobie podbiera, druga nie podbiera. Zobaczmy w ogóle jak to na zaciskach to wygląda. I jeszcze dodatkowo polecimy. Jest DC. Tu nam leci 10. Tu nam leci 8,5. Tu nam leci 7. Także te na końcu przyjmują najwięcej. No dobra, nic nie klikam, nie pstrykam. Czekam aż przy tym ustawieniu w ogóle tutaj obetnie po prostu przyjmowanie. No i zobaczymy, jak one się zachowują, jak już, że tak powiem, staną, nie będą przyjmować energii. One wtedy chyba się rozlecą troszeczkę bardziej. A jednak zmieniłem, powiem wam, tak w mojej ciekawości, ale zmieniłem, słuchajcie, nastaw jest dalej taki sam, że mamy absorpcję do 54,5, ale falowanie zmieniłem na to samo i od razu energia skoczyła w górę, bo falowanie było 54,3, dałem na 54,5. Ja cały czas z tym falowaniem tutaj kombinuję i jednak do tej tak małej instalacji to falowanie chyba jednak nie ma sensu i trzeba ustawić na równo. Przy większej na pewno ma sens, a przy mniejszej chyba nie ma. Dajcie znać w komentarzach, ja się tego cały czas uczę. W tym momencie zobaczcie co się stało. Włączyłem to wyrównywanie i już mamy 54,8. A dalej jest ustawione, że bateria ma być na 54,5. No i zobaczmy co teraz się dzieje, bo jednak tutaj taki dosyć większy skok. Czy tu się coś nam rozjeżdża, czy nie rozjeżdża. Pierwsze na zaciski lecimy. Oj, wypadło. Dobrze, to można powkładać to w miarę. Pyk, pyk, pyk. Widać coś? Jest, 54,4. Ok, co się dzieje tutaj teraz? Dalej lecimy. Słuchajcie, z tematem. 27,2. 27,1. Na razie spokój. 27,3. 27,1. Kurde, muszę przełożyć ten multimetr tam. 27. I tu mamy 27,3. O, zobaczcie, tu 27,3. A tu jest 27. Te zaczynają mi się rozjeżdżać. Ale cały czas przypominam, że nie były nabite do pełna. Także już widać, że jedne na to reagują. Cały czas jest 54,8 tutaj widoczne na falowniku. No dobra. Niech to sobie już teraz na pewno już zostawiam. Przy tym nastawie 54,5. Tu jest 54,8. Niech je nabije do pełna, aż energii braknie. No mam nadzieję, że tego słońca wystarczy, żeby tutaj dobiło do pełna. Bo dzisiaj weszło w baterię, znaczy weszło inaczej, może produkcja to jest 9 kWh, a wyciągnąłem 4,3. Także 5 weszło. No powinno być raczej już w miarę pod korek. Dobra, obserwacja dalej.
No i praktycznie już baterię nie pcha. Ile tu mamy? No tam 70 W pcha. Ale zobaczcie, dalej jest 54,8 na zaciskach. A tak jak będę tu czasem dużo przestawiam, a tutaj wszystko mam poustawiane na 54,5 V maksymalnie. Także to mnie troszeczkę zastanawia. Jak tutaj ustawiłem sobie na 54,3, no to szybciej to ograniczało, to falowanie. Ale jednak odcięcie na 54,5 jest ustawione, a tutaj mi leci na 54,8. Czyli tak faktycznie no prawie 54,5 jest. Nie wiem, może on sobie bierze sobie poprawkę na to, co tutaj na tych, to co na kablach faktycznie pokazuje. No 54,4. Dobra, bierzemy rozjazd. To już będzie chyba na tą próbę tyle, że tak powiem. Pierwsza bateria 27,2, 27,1. Tutaj nie mamy. Także już to wygląda obiecująco na przyszłość. 27,6. O, 26,7,8. Widzicie, tu już się rozjazd zrobił dosyć większy. 26,6 i 27,7. Tu już jest większy rozjazd. Teraz tak. Nie ma praktycznie, że tak powiem, ładowania. To mogę odpiąć baterię. Bo ja mam on dalej. Tak mu się wydaje, żeby widział baterię. Tylko się nic tutaj nie dzieje. Nie zagłębiałem się w to. Nic się nie dzieje, nie wali błędów. Powiedzcie, mądrzejsi niech powiedzą. Ale nic się na spokojnie nie dzieje. Także jak się nic nie dzieje, to ja też tam za bardzo nie wnikam. I teraz mnie interesuje właśnie rozjazd tej ostatniej baterii, czy się pogłębił, czy nie. Jeśli już nie ma żadnego dawkowania. 27,2 i 7,1. Także tutaj się z tego co widzę nic nie zmieni. Także to ustawienie dla mnie jest... sorry, jeszcze jedna sprawa. Widzicie, zapomniałbym. Jeszcze nie jest rozpięty układ. Bo tu mi 8 amperów pcha, czyli jakieś 300 W. Chadzia, może nie upalę kiedyś tego stycznika. Nie, to mam jeszcze drugiego. O, i teraz już nie ma żadnego, nic nie ma na bateriach. I jeszcze raz, widzicie, bym sobie zapomniał. Rozpiąłbym tutaj mostki i bym upalił kolejny regulator. Tak to jest, trzeba o wszystkim myśleć naprzód. 27,1 i 27. Nic się nie zmieniło, czyli jak tu się nic nie zmieniło, to i na tamtych też się na pewno nic nie zmieni, a rozjazd już jest około volta. Dobra, rozpinam wszystkie mostki, podpinam ładowarkę, nabijam do pełna, spinam to wszystko i jeszcze raz. I lecę z ładowaniem. Tutaj mam wspólnego plusa, tylko sobie będę minusa przekładał. Z drugiej strony wspólny minus, tylko plusa będę przekładał. I się naładuje baterię. Baterie oczywiście ładują się ze słoneczka. Zobaczcie, z paneli leci 760 W. Tutaj idzie 670. Także idzie nam jakieś 70 W mniej więcej na przetwarzanie. Ale zobaczcie, jak teraz jak nie ma baterii, cały czas przekładnik kombinuje. Raz w jedną, raz w drugą. Sobie te 10 W, bo ja tutaj mam ustawione na 0. Nie mam podsysania ani nic. Do sieci mam eksport 0. Wszystko tutaj jest poustawiane na 0. Także, a nie wiem, czy to ten nie był czasem. Ja nie pamiętam połowy tych. Nie, tutaj time of use. Chyba tutaj, nie, 20 W widzę jakieś ustawione jest. Ale dobra, to nieważne. Leci, słuchajcie, z paneli, o teraz widać było dokładnie, że 60 W idzie na przetwarzanie tej mocy. 600 W. Także nie ma źle. Dobra. Ładuję to wszystko do pełna, spinam. I chyba jak zepnę ten, to trzeba będzie to podsumować i zakończyć, bo kolejny test będzie za około miesiąc. Spiszę tutaj, o właśnie, jeszcze na kartce muszę dopisać.
te ustawienia. Muszę na kartce, że na baterii było, muszę zobaczyć na filmie, że tam było na baterii. Sami widzieliście 54,5 ustawione, a biło na 54,8, czyli na baterię wychodziło chyba 54,4. Trochę mi szkoda tej energii ze słońca było, także odcięło, nie będzie, już któryś BMS odciął i nie będzie. Chciałem troszeczkę podgonić, jednak się nie da, żeby ładować na dwie ładowarki, bo prawie kilowat szedł, bo pojedynczo ładuję tutaj te baterie 24V, podpiąłem jeszcze ładowarkę na 48 i z powrotem spiąłem tutaj mostki, żeby tamte ładować na 48, ale widzę, szybko BMS odcięło. No jestem ciekaw, bo ta bateria na razie przyjmuje, powiem wam, już dłuższy czas ładuje. Czyżby była aż na tyle rozładowana, nie wiem, no zobaczymy. Naładuję wszystkie do pełna i zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, bo tamten szereg szybko obcięło. Dobra, słuchajcie, naładowane wszystkie, spięte, zapięte pod falownik, ładowarka podpięta. Już trochę spadło nam 54V, bo pobór jest, suszarka chodzi, zaraz jeszcze pralkę odpalę. Trzeba teraz dojść z baterii, że tak powiem. Tutaj też regulator 11 A ciśnie, także bardzo ładnie. 11 A to prawie 600 W leci, 11,1. O kurde, aż sobie zobaczę, skąd tak ładnie napierdzielkowuje. Odpaliłem aplikację, idzie bardzo ładnie. No, prawie 600 W leciało z tych 800 W paneli. I zaczyna ograniczać. Ja sobie tutaj też ustawiłem, żeby mi właśnie tutaj nie robiło bałaganu. Mam ustawione na, nie tu wróć, na 54,4. Bo tam bardziej realnie widzi te baterie. Tam jest 54,4, a ten widzi akurat teraz w tym momencie 54,3. No i jeszcze przelecimy. Wszystkie nabite do pełna. Jeszcze wam tutaj coś dopowiem. To i tak pewnie długi film wyszedł, ale zobaczmy. Raz, dwa. Miernik byś sobie włączył. Cyk. Mamy 54V. Teraz mamy w tym momencie. Nie wiem, czy już regulator nie ogranicza. Regulator też ogranicza. Trzeba iść pobór włączyć większy, bo nam się energia marnuje. I tak, jeszcze ostatnie przelecenie, słuchajcie. 27,2, 27,3. Cyk. Dziś 26,7. Teraz tutaj się to rozjechało na tych pierwszych. 27,3. 26,7. Nie, tak samo na wszystkich się dzieje. 26,6 i 27,3. Tak jakoś tak na odwrót troszeczkę. Ja tego nie pamiętam wszystkiego, ale tak, wiem, że tu już zmienię z powrotem. Damy mu pod samą górką. No tutaj się wciskaj. No. Falowanie na 54,3, jednak to robotę robi i ten rozjazd się wtedy taki nie robi. Tutaj też wtedy trzyma w tym parametrze do 54,5. I co wyszło podczas ładowania? Tutaj, gdzie jest przyklejone, ta bateria trzeba było dłużej ładować, tą krócej, czyli ta była bardziej naładowana, ta rozładowana. W drugiej parze było na odwrót, ta była bardziej naładowana, ta była bardziej rozładowana. I w trzeciej parze było, ta była bardziej rozładowana, ta była bardziej naładowana. Tam, gdzie mam karteczki, były bardziej rozładowane. Nauka na przyszłość i no, za miesiąc test będzie, że najpierw podepnę się tu ładowarką 24, naładuję do pełna, aż odepną BMS-y na tych bateriach, które mają być po prostu, które się bardziej w górę rozjechały, nie są bardziej naładowane, i doładuję resztę i zobaczę, czy będzie taki sam schemat jak teraz, bo jednak była spora różnica. W voltach tego nie było widać w ogóle, tam plus minus te volty, dopiero pod koniec się rozjeżdżało, ale tego ładowania trochę było.
I teraz mam naładowane wszystkie do pełna. Tak, gdzieś może pod koniec miesiąca albo za miesiąc, bo to teraz mamy maj, w czerwcu zrobię. Będę sobie to jeszcze obserwował i zobaczymy po miesiącu. Już wtedy będę ładował. Najpierw naładuję do pełna, tak jak mówiłem, 48 V. Podcinam mi baterię i później będę ładował sobie tutaj już z watomierzem i zobaczę, ile energii weszło do tych mniej naładowanych. Czy będzie porówno, czy jak. I wtedy zadecyduję dalej, co robić. W układ jeszcze pewnie pójdzie taki, że balansowanie, czyli tutaj jeszcze w poprzek będą tak baterie połączone. Najlepiej by było, jakbym miał tutaj środkiem szynę zbiorczą i wszystkie połączył pod tą szynę zbiorczą, to by się między sobą mogły jeszcze woltażem balansować. No zobaczymy, spróbuję takiego zygzaka zrobić, że będzie tak, 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 tak. No i jak będzie tu jeszcze kolejna bateria, tak, tak. Czy między sobą się będą wtedy, czy między sobą będą się balansować, czy nie. Na razie widać, że się rozjechały, ale nie były naładowane do pełna, tylko tak o byle jak, także tutaj nie powiem, ale jednak trochę dziwne, bo miały się w jedną stronę rozjeżdżać, a trochę tu, trochę tu. No mówię, nie wiem, jak były do końca naładowane. Pierwsze koty za płoty, ustawienia zostają takie, jakie są. I co? Słuchajcie, widzimy się z tym testem oczywiście gdzieś za miesiąc, dalej taka sama próba. Co z tego wyjdzie? Może ktoś już wymyśli jakiś balanser na 24 V. Na razie niestety nie ma. Dobra. Ja idę odpalać sprzęty, podpinać auto. Niech się ta energia nie marnuje, niech się tam, niech leci z tych wszystkich baterii. No to jest, żeby to używać. Dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności i do następnego.